Mnie się to w głowie nie mieściło, jak teraz można inny tekst do tej muzyki, jak to można ze sobą pogodzić. No i proszę, i dzwoni Tomasz, mówi, że słuchaj, nagramy Schuberta z tekstem Barańczaka. Ja dzięki mojemu doświadczeniu aktorskiemu mam taką słabość do właśnie takiej literackiej piosenki, do piosenki aktorskiej, do czegoś z pogranicza. I teraz, posiadając te środki wyrazu, którymi już teraz po wielu latach dysponuję jako śpiewak operowy, mam możliwość poszukiwań takich troszeczkę właśnie łączenia gdzieś idei piosenki aktorskiej, która była właśnie ideą Schuberta, tak na dobrą sprawę. Z tymi doświadczeniami, które zebrałem na operowej scenie. Więc my korzystamy z bardzo różnych środków w tym wykonaniu i mnie osobiście to rozwinęło. Przy okazji Winterreise spotyka się oto, i to jest przypadek bez precedensu, jednocześnie dwóch filozofów i dwóch egzystencjalistów. Jak to u państwa jest z pogodzeniem tych dwóch światów, egzystencjalisty romantyka i egzystencjalisty współczesnego człowieka? Ja uważam, że nie ma dysonansu między Barańczakiem a Schubertem po tym, co myśmy teraz zrobili, ale tego Schuberta troszeczkę inaczej trzeba wykonać. Z oczyma zamkniętymi potykam się co krok. Wydaje mi się, że tekst Barańczaka mógłby się Schubertowi bardzo spodobać, ponieważ on zawiera bardzo wiele elementów. Owszem, jest on bardzo współczesny, jakby jest współczesny bardziej nam niż Schubertowi. Natomiast właśnie w tym kodzie językowym, w tym kodzie kulturowym, on jest w pewnym sensie właśnie Schubertowi bardzo bliski. I stąd wydaje mi się stosunkowo łatwo znaleźć wspólny mianownik dla tej muzyki i dla tego tekstu. I to wcale nie jest banalne, ani nie dochodzi do jakiegoś takiego uproszczenia ani tekstu, ani muzyki. Tak właśnie mówiliśmy o tej wesołości u Schuberta, której u niego jakby brakuje. Tak wydaje mi się, że Barańczak poszedł jeszcze dalej, to znaczy on z tymi takimi lżejszą ręką napisanymi pieśniami w tym cyklu, bo tam są takie, prawda, Die Post i tak dalej, gdzie on, jakiś promyk nadziei się pojawia, prawda? To Barańczak poszedł dalej, on dyskutuje swoim tekstem właśnie z tą taką pozorną wesołością i zaczyna być potwornie ironiczny w tym wszystkim. Myśmy to starali się wydobyć. To znaczy my chcemy pokazać, że jest to celowe świętokradztwo. Tak troszeczkę do tego podchodzimy, dlatego że tam jest wyraźna dyskusja i to jest właśnie to, do czego zmierzam, że również w Weselu Figara, z którym miałem do czynienia i również w innych utworach, które on tłumaczył, także u Szekspira, on nie jest świętokratą, on posiada taką ogromną wiedzę na temat całej tej literatury. Zna to na wylot. Można powiedzieć, że on jest piewcą tej literatury, ale on wyraża swoje zdanie w tym, co tłumaczy. A tu mamy jeszcze krok dalej, bo on nie tłumaczy tego, tylko on pisze nowy utwór na temat właśnie Winterreise. Mało tego, to jest utwór, który można wykonywać z muzyką, która powstała do Winterreise, więc jeszcze mamy jedną płaszczyznę. Jeszcze jeden poziom wyrazu, z którego możemy czerpać.